Chyba cytaty dłużej mówiły niż ja. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiali o poezji Homera. Tyle, że nie Homera znanego ze starożytnej Grecji, lecz Homera ze współczesnej Australii, czyli Homera Rita, australijskiego poety i autora poezji, czy właściwie epiki poetycznej Wimera. I rzeczywiście jest to epika i to w bardzo homerowskim, w tym antycznym znaczeniu stylu. Epikę rozpoczyna cytat z dzieła o naśladowaniu Chrystusa, niemieckiego mistyka, kanonika rzymskokatolickiego Tomasza à Kempy. Gdy wydaje się oddalony od Ciebie, wtedy zwykle czuwam przy Tobie. Gdy wydaje się blisko Ciebie, wtedy jestem najbardziej oddalony. Cytat ten wskazuje na problem lokalizacji w dynamice bytu i czasu. Właśnie ta kwestia bliskości i odległości, bliskość i odległość względem kogoś lub czegoś, lub nawet względem kiedyś, jest problemem lokalizacji. I w filozofii problem lokalizacji w dynamice bytu i czasu, śmiem twierdzić, nie był jeszcze tak głęboko poruszony, jak właśnie w tym poemacie. Można by rzec, że został on poruszony w obrębie faktu naszego wcielenia, czy naszej cielesności. Problem duszy i ciała, umysłu i ciała, tożsamości i ciała, to, że nasz byt jest ograniczony naszą cielesnością i nasza cielesność oczywiście, można by rzec, jest jakąś lokalizacją naszego bytu, ale poemat ten poszerza tę kwestię lokalizacji poza ucieleśnieniem i zajmuje się naszą lokalizacją w kosmosie. Tytuł roboczy Wimery brzmiał zresztą Lokalizacja w kosmosie. I ten tytuł roboczy wskazuje na wymiar teoretyczny dzieła, którego praktycznym odzwierciedleniem jest miejsce specyficzna lokalizacja w kosmosie, jaką jest Wimera w Australii. Zanim przejdziemy do bardziej wnikliwej analizy, ostatni punkt, bo ktoś może się zastanawiać, dlaczego od razu na wstępie mówimy o tym dziele jako o dziele filozoficznym, a nie jako poezji, która może mieć jakiś wydźwięk filozoficzny. Otóż warto przypomnieć sobie tutaj wskazówki Heideggera, iż filozofia wedle Heideggera współcześnie stała się tak naprawdę niemożliwa, chyba że właśnie za pośrednictwem poezji. I cała ta epika Wimera jest w pewnym sensie jedną wielką próbą wskrzeszenia filozofii zgodnie z tą wskazówką Heideggera, że będzie to tylko możliwe w postaci poetycznej. A year, 5 years, 10 perhaps, and the ivy runs wild over the wall. The hard, cold ground grows harder, colder than ever, and
and the heart, once a seat of animal radiance, now tongue-tied like a child's first confession, and the soul's is only a reflected light, all cast in filigree of lead light, of iron and half-life. The road has vanished into a tangle of wrong turns, and only the poplars swaying in the wash-up of the road retain a sense of their place and métier, understand the order of things, and looking at it for long enough, you take a leaf out of their book, the book of the winds, turn the pages of the horizon one by one, or flick back and find to your surprise, to your dismay, the fable of your own life, how everything in it is in the gun sights of the hunter, time, and the length of the tale, like those summers, those blank-faced winters, hangs upon what lies between the lines, what is heard not as a sound, but only as an echo of something soundless, like the terpsichore of the clouds, and of where or when they may tell you, but nothing of why. Somewhere, nowhere, never, the unknown, the murmur, inland, once remembered as a foghorn on the shore of a shipwreck coast, a place beyond what it used to be called, before it lay beyond reach of what they call it now, this fetch of scrub, this foss of creek, bulrush and boulder country, scree of endless scrub, the black stump's resting place, and now an eyrie of the wind, where the flat sweeps pick up the raging static of the constellations, and the mullet-faced moon is left speechless in a fugitive sky. I tutaj właśnie widzimy tak od razu na wstępie, jak bardzo to, co wydaje się być poza nami, czyli lokalizacja i jego historia, jest właściwie odzwierciedleniem nas samych i naszych historii. Z jednej strony to jest oczywiste właśnie dlatego, że działamy w miejscu. W filozofii do tej pory twierdzono, że działaliśmy w czasie, że uczestniczyliśmy w bycie. Natomiast miejsce czy lokalizacja, w której działaliśmy, jako że uważano ją za również działającą w czasie i również uczestniczącą w bycie, uważano ją za rzecz przemijającą, a tym samym podobną do nas, to nie do końca zdawano sobie sprawę, że jednak charakterystyka miejsca jest zupełnie inna od charakterystyki człowieka, który zajmuje i swoją działalnością przemienia to miejsce, a zarazem jest przemieniony przez działające miejsce. I tutaj poeta bardzo pięknie, myślę, tworzy taki organiczny obraz naszego udziału w miejscu. Tells me he does that talk of a second coming is not what nature teaches you, not out here. It's more, he says, like the secrets of illusion and sleight of hand, or perhaps disillusion. Neither a vision nor a mirage, not even a half-crazed hallucination, but only the kind of figment you imagine when you speak of a heaven, my friend, or a hell, of a promised land. Then you begin to climb Mount Purgatory, its shores lapped by the great incognita of the Southern Ocean, beyond the pale, beyond all pales, there where your wretched dreams lie about like dead men's bones. This is the place you had always imagined was your own. What is it, if not of no return? There's nothing tender about it, or meek and mild, or so they will tell you, but they lie. You see, he says, here the world is not all that's the case. Here
cause waits around forever for effect. Motion loses its bearings and perishes of thirst, searching for rest. Here the only perpetuity is the riddle of no rain, or rain at the wrong time, or rain by the bucket load, drowning you in its own sorrows. This is a place of guilt and shame, of qualms and misgivings. This place is real. Here are the ancient markings, the boundaries of time. Here is space as a geometric measure of emptiness. Burnt beyond recognition, re-entering its own atmosphere. Here is the face of love itself, obliterated. The touch of human hands in a pile of shards. Here is a knowledge of the land as something recondite. Even the Jardwa, struggling south, could not keep intact such things as boars and songliness. What records we have show that the place was wooded, that brush fires were common enough, and the corroborees lasted all night. The women beating possum rugs with their sticks, and the campfire smoke rising over roasted game. You don't have to look too hard, he says, to find the middens in the most unlikely places, on the wing of a football oval, or under the shady tarps of a riverside resort. The implements all gone, or most of them. An axe here, a flint there, a precious bed or a message stick, where poor fella me shrank back from the white glare, but could find no solace in brown shade either. The vanquished are safe now in their anonymity. Such abundance there was once, now such desolation. The icons have become kitsch. Bandicoot, kangaroo, blue-tongued lizard, possum, emu. Along the river, you know, certain trees still reveal where a canoe was cut out, or where the river ran out its own water. Show you where the searing sky became a clay oven, cracking in its own heat. And the cool red ochre of the caves preserves their stenciled hands, the mouthfuls of red mix blown over a hand or a rock, leaving an imprint at dawn over Arcana, leaving a residue at dusk over old Antwerp. Where you see, he says, the caves are full of ghosts, the caves of hands at the emu's foot, the cave of initiation rock, and off in the dust of the distance, blessed Ebenezer. All but gone, the stones of peace. Its Moravian music still keening through the buffalo grass, or upon the wisteria with the moldo and the mavlast, and the roof fallen in, the windows broken or blown out, the walls crushed by their own brittleness, or the thunder of fallen manna gums. You see those stones, he says, and counts them, one by one. The crosses faded and jagged like the skulls of sheep and oxen, lying in the long dry grass. Not one but is leaning westward, towards the land of the never-never, their last liturgy, the wind, and all about lie the promises of the ageless ones. Spy-Seek and Trigger and Hagnauer lying under the shimmering sky, where spotted pipers and wattle birds fleck the trees, flush with apple and honeysuckle, and the crisp scent of sweet pea and chickpea in the broad acre paddocks begets a greening in the mind, a remembrance of the Walla Walla. In the end, it was all left behind, even revelation. Lambs for the slaughter had their front legs broken first, and were dragged to Polkamet and Glenwill, to Vectis and Walmere and Mount Zero, for all must eat or be eaten. Tu cały czas widać powstające czy rodzące się pytanie, jakie miejsce człowiek tworzy dla samego siebie,
i do jakiego miejsca jest on przeznaczony. I taką najbardziej oczywistą odpowiedzią na to pytanie to raj. Może mniej wzniośle brzmiałoby miejsce szczęśliwe. Tyle, że w życiu, właśnie w tej dynamice bytu i czasu, którą zostaliśmy niejako wrzuceni, mówiąc po heideggerowsku, to ewidentne staje się, że cierpienie jest tajemniczą koniecznością, którą człowiek musi przebyć, ażeby nie tyle dotrzeć do tego raju, ile mieć nadzieję na dotarcie. I tutaj myślę, że u poety bardziej wybrzmiewa to cierpienie, aniżeli ta nadzieja. I dobrze, dlatego że na tym polega właśnie cały dramat człowieczeństwa. I paradoksalnie im większy wydźwięk tego cierpienia, tym głośniejsze echo nadziei w tle, takie bardzo cichutkie. Ta fasada cierpienia rodzi jednak rzeczywistość szczęścia. And seeing as he could work wonders, wonders came forth, for he was named Big One Master, Lord of the Lorikeets, and the missus put on her husband's tumultuous clothes, fending off ambush with double barrels, and he who was once the mayor of St. Andrews in Dundee, Langland too fell under the geomancer's spell, he and his wife and all 5 children, setting off in bullock drays, stepping into time future, but snowbound on Macedon, stuck at Carl's Rush, at Carl's Rue, drinking from wagons, side puddles, from hands frozen blue. The Bollockys had bolted for the nearest pub. All's well when put to prayer. They found the Loddon snoozing between its banks, and not a fence in sight or shadow of a road to show the way. They kept to a westerly course, counting every incline, every declivity. Clouds like lignut tubers, their roots at the 4 Posts Inn, where Gleason talked their Dundee language and wiped their tears with a bar towel, and it rained, my God, it rained, where they said it never did. It rained so much they couldn't move, and sank to the ground with sinking heart, until the horizon reappeared, and the hoar frost hung in their throats, and burned their frostbitten lips. A dour determination was all they had left to see it through. Cocky Darlot, Major Firebrace, and Simpsons, Splat and Picent and Rutherford, and Darty the mailman, once and all, quite sterling. You see, he says, wool hides. Tallow in a good time made it back on packets riding the white caps to England, or sometimes to the bottom of the sea, and the life they had perplexed them into a deeper knowledge of their persuasions. It was a life without lawyers, without paupers, a world of stockmen and shepherds, and honest laborers, of dreamers, fools, and gamblers, settling old accounts, of men on foot and men on horses, of swaggies and sweetbridies, and children in bare feet, setting out on the road to green Gingerland, road of gold. No właśnie. Myśmy w odcinku poświęconym C.S. Lewisowi, Listach Starego Diabła do Młodego, omawiali taki wątek, że z punktu widzenia demonów, diabłów, to najlepiej, kiedy człowiek żyje długo i nudno i monotonnie i bezbarwnie, bo wtedy wsiąka w coś, co uważa za rzeczywistość, a co tak naprawdę drobnymi krokami oddala go od prawdziwego szczęścia. I tutaj mamy przedstawiony nieco odbicie tego obrazu, bo tutaj mamy właśnie ludzi, którzy rezygnują z tego spokojnego i monotonnego życia
i wyruszają za rajem, ale za rajem doczesnym. Czyli można by rzec, że z punktu widzenia cnoty popadają w pychę. Ale proszę zauważyć, do czego ich ta pycha doprowadza. Do rozpaczy, do cierpienia i przeszywa ich rzeczywistością własnego człowieczeństwa. To właśnie tutaj kolejny raz wracamy do takiego bardzo ważnego wątku w tej epice, mianowicie wątek cierpienia jako drogę do szczęścia. To jest bardzo dziwny wątek. I oczywiście kluczowe słowo jest droga, a nie cierpienie. Bo droga jest lokalizacją w kosmosie. I bez tej drogi ta dynamika bytu i czasu zdaje się być niepełna. Albo inaczej, bez tę drogę wydaje się nam, że możemy przejść w czystej teorii, że popadać możemy w taką ascezę. Gdy tak naprawdę ta droga, czy inaczej mówiąc to przejście, jest konieczne, ażeby móc duchowo przechodzić. Lokalizacja jest tym bardziej miejscem, w którym człowiek odnajduje samego siebie, dlatego że ktoś już to miejsce przechodził, zanim on je przechodził. I to też w słowach poety wybrzmiewa bardzo mocno. You see what a horse can do to a man. Makes him feel he is a king. Ask them at Lockhart, at Bunyip, at Tatiara, at Bringlebert and Drummungar. See if they remember that the lake at Brambook is so called after one of his finest horses. And Whipperfield, of course, remembers only his effrontery, and Ozenkadnook, the last of his dream of kingdoms. For never was there a horse, but for him was a reliable old hack. No hulk swinging in a fetid offshore breeze could ever make him think twice about purloining horses, even if it meant McLean dead, McGinnity dead, or McPherson the next to face his thunder. Bring me a glass of grog, he cried. If any disobey me, I'll shoot him like a dog. Pound foolish, penny foolish, obstreperous Dan Morgan dozed, muttered in his sleep, with pistolas at his side, cocked and at the ready. Czyli właśnie ta pełna pycha i pełna śmieszność tych ludzi dążących do tego doczesnego raju i wytwarzających miejsce, w którym ta pycha może przemienić się w czysty grzech, jeżeli nie morderstwa, to spowodowania śmierci innych ludzi tylko i wyłącznie, żeby dać satysfakcji własnemu poczuciu wyższości. I oczywiście tutaj ta karykaturalna wizja przedstawiona w tym fragmencie, ta śmieszna, a zarazem smutna wizja też pokazuje, że poeta, mimo tego, co żeśmy wcześniej omawiali, bynajmniej nie twierdzi, iż cierpienie jest zawsze przepełnione pięknem. Cierpienie jest często właśnie śmieszne, a śmieszne nie w sensie humorystycznym, tylko w takim, że po prostu jest podłe, jest niskie, jest tutaj za Hannah Arendt można by powtarzać, że to jest pewien obraz banalności zła, ale i to zło też jest częścią tego przejścia i ta banalność tego zła też jest częścią tego przejścia. I tutaj cały czas oczywiście należy mieć na uwadze ten cytat od kanonika Tomasza A. Kempy, z którą poeta rozpoczyna całe dzieło, bo zobaczymy to w późniejszych fragmentach. Nie my pierwsi przechodzimy przez to wszystko. Już ktoś był, kto przeszedł tę drogę w taki sposób bardzo uniwersalny. The prayer of souls found and souls lost, and those that denied the soul altogether. In every 10 miles the heart rose or sank, or set itself in some grim adamantine resolve to see it through.
knowing the whole thing to be so foolish as to be almost glorious. The hardships were but the half of it, the horrors all of it. Not, he says, the high dramas, you know, but the creeping boredom. Ah, yes, that one, that wife from Tatyara. Now, take her, he says, coming out of Kaniva's bonfire of sallow wattles, fleeing the quarrel of loneliness and company on Flying Fox, her husband's best horse, heading for Horsham, cut off at 9 Creeks by the posse. No way could they catch her. No właśnie, czyli dokładnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, jeszcze wzmocniony tym razem o postać nie pyszną, tylko o postać heroiczną, ale heroizm tej postaci na nieszczęście wszystkich wierzących w heroiczność jako tako polega na tym, że ucieka przed banalnością zła. I o ile sama ucieczka jest heroiczna, to fakt, że człowiek znajduje się w takiej sytuacji, że wytworzył dla siebie takie miejsce w dynamice bytu i czasu, daje nam do zastanowienia, bo gdy myślimy o heroiczności, i tutaj oczywiście tym herosem jest kobieta uciekająca, to często umyka nam, iż podłożem wszelkiej heroiczności jest czyjaś śmieszność, czyjaś banalność. Wywyższamy często zło do poziomu jakiegoś dramatycznego, ale w rzeczywistości zło często jest połączone po prostu z ignorancją i z niskością. I na tym tle heroizm jest właśnie tym, co przedstawia nam tutaj poeta. Heroizm jest przede wszystkim ucieczką przed tym, co niskie, tym, co banalne i tym, co bezmyślne. A to jest tragiczne. To jest tragiczne, dlatego że wydawałoby się nam, że heroiczność powinna polegać nawet tutaj, już we wszystkich fragmentach, których żeśmy przeczytali z tej pierwszej księgi, na stworzeniu miejsca, gdzie człowiek odnajdzie szczęście. A jakie miejsce człowiek stworzył w tej Australii? Stworzył miejsce, w którym heroiczność objawia się nie tym, że udało się człowiekowi stworzyć nowy Eden, lecz właśnie w tym, że czasami udaje się komuś uciec przed przestrzenią cierpienia i zła, kolejną przestrzenią, czy kolejną lokalizacją w kosmosie cierpienia i zła, którą grzech ludzki, czy też po prostu upadły człowiek tworzy wszędzie, gdzie tylko się znajduje. A place arises where once there was only space, and slowly an outpost, a hamlet, a township, a locale of the cosmos, within and beyond its lines of fate, its hand lines, joy and despair, its alloy of hopes and dreams, of casting out and taking in, of rage and regret and reprisal, of resignation, acceptance and forbearance, of doing hard, of getting it easy, of giving up and going on, and by slow and imperceptible degrees sinking into a doldrum of locales at their watering hole. Western and the Union, the Wimmera and the Shamrock, and the White Hart, where once they join, lead as far as Raglan and Burrumbeak and Fury Creek. I właśnie, i nagle powstaje po prostu miejsce, którego nazywamy domem. I na tym polega nasze uczestnictwo w tej epice. I to jest chyba, bo tu nie chodzi tylko o to, że ta epika jest bardzo współczesna, bo pisana współcześnie.
Jej współczesność polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z pewnym odkryciem i zarazem odrodzeniem filozoficznym, który pokazuje nam, że ta przestrzeń, którą my zajmujemy i która się wydaje taka oczywista, taka banalna, taka codzienna, jest miejscem, w którym trwa olbrzymia przygoda, niemalże pod naszymi stopami, i my tę przygodę dotykamy za każdym razem, gdy gdzieś idziemy, coś robimy, skręcamy w jakąś ulicę, wchodzimy do jakiegoś budynku. To jest w pewnym sensie tutaj taki obraz bardzo podobny do tego, co w Kościele mówi się o sakrum i profanum. I każde miejsce w pewnym sensie też ma swoją przestrzeń sakrum i swoją przestrzeń profanum, i taka cienka granica pomiędzy jednym a drugim, gdzie właśnie kroczymy my, tocząc bój z czasem i z bytem, wytwarzając miejsce, a zarazem powstając z tego miejsca, czy też będącymi wytworami tego miejsca. Więc tutaj tak podsumowując pierwszą księgę i kończąc na razie, co to jest? To jest przede wszystkim nowy sposób uprawiania filozofii, który zaprasza czytelników do tego nie tyle, ażeby myśleli nad, lecz nauczyli się wczuć w. I tu nie chodzi o wczuć się w utwór, tylko wczuć się w własne życie, który jest utworem. To są takie, można by rzec, ćwiczenia duchowe. Trochę tak jak dziecko uczy się chodzić i patrzy, jak inni chodzą, chce robić tak jak inni i powoli uczy się, jak to robić. Inni mu pomagają. I tutaj ten cały poemat jest pomocą. Bo tutaj oczywiście nie każdy z nas mieszka w Wimerze, nie każdy z nas mieszka w Australii, ale to nie trzeba ani mieszkać w Wimerze, ani mieszkać w Australii, żeby połapać czy też załapać się w krąg odbiorców tego poematu. Bo poemat ten może być przyczynkiem do naszego ponownego odkrycia wielkiej wagi naszego własnego lokalu, czy też naszej własnej lokalizacji w kosmosie i tego, jakie ono ma znaczenie dla cały czas powstającej naszej tożsamości.